Dzień dobry. Ten kącik laserowy już znacie, więc nawet nie będę przedstawiał bohaterów, których tutaj wykorzystam do tego nagrania. Skupimy się dzisiaj na wykonaniu pieczątek właśnie na laserze gazowym. I myślę, że to jest temat, którego chyba nigdy nie poruszałem tutaj na Dom i Drewno. Żałuję, bo to jest fajny temat i można do tego wykorzystywać i CNC, i lasery. Guma wygląda następująco. Ona jest naklejona na płytę jakąś wiórową i ta guma jest naprawdę twardą gumą. Dla osób, które próbowały frezować gumę na CNC, to myślę, że zgodzicie się, że to nie jest łatwy temat. Ta guma się po prostu jakby tak zawija, się obtacza wokół frezu i to jest ciężki temat. No ale ściągnąłem jeszcze coś. Tutaj Trodat, czyli materiały z Troteka i mam dla Was, myślę, że rozwiązanie tego tematu, ponieważ Trodat ma 5 rodzajów gum, a dokładnie 4 rodzaje w 2 grubościach. I guma pierwsza, taka jasno-szara, jest to guma Aero, czy Aero Plus, teoretycznie bezzapachowa. Tyle, że to opakowanie jest wspólne do tej paczki i tak tutaj wszystko dość mocno pachnie. Pachnie to delikatne słowo. Naprawdę ten zapach jest naprawdę intensywny, a kiedy jeszcze w tym popracujecie na laserze, to będziecie to jeszcze bardziej czuć, więc ostrzegam, żeby jednak filtr gazowy, chciałem powiedzieć filtr węglowy posiadać, bo to są bardzo odczuwalne materiały. I teraz tak, oczywiście są to materiały, które są specjalnie wyprodukowane, wymyślone do pracy właśnie z obróbką na laserach CO2. I to jest grubość tutaj 2,3 mm. Guma pierwsza. Guma druga jest to guma klasyczna w 2 grubościach 2,3 i 1,5 mm. I to już widać, że jest troszeczkę takie bardziej lejące się przez ręce, więc ta guma jest troszeczkę bardziej miękka. Guma trzecia, wydaje mi się, że jeszcze bardziej miękka i elastyczna. Guma ekologiczna. Przedziwna, ekologiczna guma, aż po prostu, nie wiem, z roślin zrobiona. Śmieję się, ale no, dziwią mnie czasami właśnie te ekologiczne materiały, które... No ale dobra. Nazwa ekologiczna, Eko i guma czwarta, czarna, również 2,3 mm, o nazwie Olio, przeznaczona do tuszy olejowych. Bo jeśli korzystaliście z jakichś takich pieczątek, to praktycznie chyba są 2 rodzaje. Może więcej? Podpowiedzcie, ale ja się przynajmniej spotkałem z tuszem olejowym albo tuszem spirytusowym i powiem Wam, gdzieś tu mam, właśnie patrzę, słuchajcie, mam kilka takich poduszek właśnie z tuszem olejowym i sprawdziłem przed chwilą, te opakowania mają prawie 10 lat i nadal są mokre, są gotowe do użytku, więc jest to bardzo ciekawy materiał. Oczywiście są jak gdyby materiały, które lepiej przyjmują później ten tusz, pigment olejowy, inne lepiej będą przyjmować ten tusz spirytusowy. Generalnie to jest temat bardzo szeroki, nie będę może w to bardzo jakoś tam wchodził. Teraz oczywiście przyda nam się komputer, musimy wykonać projekt, w tym pomoże nam oprogramowanie Ruby, bo tam jest moduł gotowy praktycznie do wykonywania pieczątek. Projekt, jak widzicie, taki, bardzo skomplikowany. Ja zobaczę tylko tutaj grubość tej linii obrysu. Tutaj mamy 0,5. No może dajmy sobie jeszcze troszeczkę cieńszą, żeby to było takie bardzo delikatne. 0,3. OK. Zaznaczymy to wszystko razem. Damy tutaj sobie dopasuj do designu. 3 mm dookoła. Jest OK. I teraz zobaczcie, tutaj mamy ikonkę stwórz pieczątkę. Wciskamy to i teraz typ automatycznej linii cięcia. Może nie być nic, może być prostokątna, okrągła, optymalna. Damy tutaj prostokątną. 3 mm dookoła, czyli nie powinno się tutaj nam nic zmienić.
Odbicie lustrzane oczywiście. Stwórz pieczątkę. I pojawił nam się tutaj nowy dokument. Logo DIT pieczątka. Wchodzimy w to. Mamy już to obrócone. Odpalamy w takim razie maszynę. Musimy tutaj oczywiście zogniskować to. I zaczniemy od tej gumy Aero, a później przejdziemy przez kolejne gumy. Zobaczymy, jak to się spisuje na innych materiałach. Nasz projekt, jak widać, jest odwrócony. Jest również dodana linia cięcia, ta czerwona. Zaznaczamy to wszystko. Utwórz zadanie. I teraz tak, przesuniemy sobie tutaj. Klikamy ponownie tryb pieczątki. Wybieramy materiał jako rubber 2,3 mm. No i mamy praktycznie pracę wykonaną. Sprawdźmy tylko tutaj, jakie mamy parametry. 75/18, ale jak tutaj cięcie zmienimy sobie, słuchajcie, przy tej grubości może nawet na 0,5. Zobaczymy, czy to przetnie. Dajemy zapisz, zastąp istniejący i możemy odpalać. Tak, to jest tak aż proste. Aplikacja robi za nas praktycznie wszystko, czyli odwraca, robi lustrzane odbicie, robi negatyw i robi coś jeszcze. Ruszamy. Kolejne gumki się wycinają, a ja tutaj mam dwa pierwsze przykłady już zrobione. Czyli to na bok i zobaczcie, tak wyglądają powycinane te gumy. O, słyszę, następna się wycina. Jak widać, jest to mocno opylone tą gumą, więc po pierwsze kompresor w rękę i sobie to troszeczkę odpylimy. A krok kolejny to miska z wodą. Ja mam tutaj dosłownie kropelkę płynu do mycia naczyń i możemy podwijać rękawy. Możemy też wziąć jakiś pędzelek i możemy zacząć to zmywać. Te wszystkie zakamarki w literkach, żeby zmyć. Czyli ten cały pył powinien się usunąć z gumy. Chyba dobrze. No i widać, że jest to już wymyte. I znowu kompresor w dłoń i możemy to wysuszyć. I dwie gumki gotowe. Proszę bardzo. Piecząteczki jak malowane. Myślę, że jakość niesamowita, prawda? Zauważcie, że te litery są wycinane w stożek. Tak samo te linie boczne, czyli każda grafika jest wycinana pod lekkim kątem. Nie wiem dokładnie jakim, ale jest to ewidentnie widoczne na tych gumach. Dobra, nie gadam, biorę się za oczyszczanie kolejnych pieczątek.
Gumki mam umyte. Ja jeszcze tutaj odtłuściłem drugą stronę, tą tylną, izopropanolem, dlatego że użyjemy tutaj taśmy dwustronnej. Normalnie przykleiłbym to na klej kontaktowy. Nanosimy klej na drewno, nanosimy klej na gumę. Czekamy, aż te wszystkie rozpuszczalniki, rozcieńczalniki wyschną, odparują i wtedy możemy przyklejać już to do drewna. Oczywiście możemy również skorzystać z gotowych automatów, które mają poduszkę, obracają nam tą pieczątkę, a ja tutaj zrobiłem sobie na szybko 5 takich drewnianych kawałeczków, które będą robiły za nasze pieczątki i zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że szykuję się do zrobienia takich specjalnych pieczątek, dość sporych, no nie chcę tutaj Wam wszystkiego zdradzać, ale to będzie dość wyjątkowa pieczątka, dość sporych rozmiarów, ze sporą ilością informacji. Dlatego też chciałem wypróbować, jak precyzyjne mogą być te pieczątki. Ja myślę, że zrobię jeszcze później test grubości linii, czyli właśnie od takiej na przykład 1 mm i co 0,1 mm będę schodził, żebyśmy zobaczyli, czy da się na przykład zrobić grubość linii 0,1. Nie mam pojęcia. Czyli tutaj mamy akurat 0,3 i wyszło to bardzo dobrze. I zobaczymy, jak to wyjdzie z jeszcze bardziej cienkimi liniami. Dobra, przedostatnie. Tak. Krzywo, Jarek się śpieszy, no ale dobrze. Z tego nie będziemy strzelać. I ostatnie. Jest. Dobra. 4 pieczątki, sorry, 5. 5 pieczątek gotowych. Mamy tutaj naszą poduszeczkę i lecimy, tak? No, jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Mamy jakąś kartkę. To co? Lecim? Jacie, no po prostu mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Ale zarypiście. Haha! No to teraz będziemy wszystko stemplować. Robię Wam zbliżenie, musicie to zobaczyć. Dobra, teraz guma ekologiczna. Jest tusz naniesiony. Do mi drewno do Was, proszę bardzo. Cyk. I cyk. Możemy sobie zaznaczyć. No tutaj gdzieś mi się przesunęło, widzę. To będzie 1, to będzie 2. Jedziemy dalej. Teraz weźmy sobie tą jasno-szarą. Jest. Dobrze. Teraz ostrość. Do mi drewno do Was. Jest. Ładnie. I teraz ta ciemno-szara, czyli ten klasik w wersji grubej. Pyk. Dobrze. I jeszcze wersja cienka.
Jak Wam się podoba? No myślę, że efekty mówią same za siebie. Wygląda to po prostu genialnie. I najlepsze jest to, że ja to zrobiłem w ciągu paru minut. Więc równie dobrze, jeśli macie jakiś, nie wiem, zakład usługowy, to zanim klient Wasz wypije kawę, to dostanie gotową pieczątkę do ręki. Szok. Dziękuję. To ja się szykuję i robię ten projekt, o którym już wspomniałem, a później zobaczycie, jak to wyjdzie już finalnie. Do zobaczenia. Cześć.